A dziadek, w porządku? Nie zakołowało ci się na zakręcie? Skąd? Co? I widzę z maszyny chusteczkę dziewczyny. O, dziadek sobie żartuje, już widzisz. Generalnie karasie chyba z 800 metrów, wiesz, atakowały, to jednak dużo wyżej były. Ale my nie będziemy atakować No, celów. Nie mamy czym, no nie, że no, samolot się nie nadaje do takich celów. aparatem nie będę rzucał. Nie ma czym. W tej chwili kamera dokładnie jest w tej chwili ustawiona na cmentarz wprawnie, z tym, że my go mamy on spadł pomiędzy rzeką a cmentarzem, czyli musimy zawrócić kawałek. Prawdopodobnie gdzieś od tamtej strony leciał, gość opowiadał, że leciały 3 samoloty i w pewnym momencie jeden się odłączył i spadł. Bo tak jak... One leciały z tej strony, 3. Jeden na przodzie, 2 z lewej strony i z prawej. I ten z prawej strony i tego, tutaj spadł ze strzelania, a tam ci polecieli dalej. Masz jeszcze jedno zdjęcie z drugiej perspektywy? Właśnie wszystkie niestety, Tak, które no wziąłem, to ja to pamiętam, nie potrzeba zdjęcia, bo ja to... Jeszcze przy jednym sobie Niemcy zrobili zdjęcie. Chcę tylko opowiedzieć, jak te 3 samoloty Właśnie leciały. jak to było? Czy No to to- zestrzelił samolot inny jakiś? Ja i tego, i jakieś trzech nas było, albo 4 tego, samoloty tu byli na łące. O jeden raz 3 samoloty lecą tu od Rudy, tutaj z południa 3 nasze, a Niemcy już koło cmentarza mieli Artylerię przeciwlotniczą. baterię, koło cmentarza baterię urządzoną, działa i tego, spodziewali się może samolotu, czy ja wiem, tak. I tam mieli ze 2 te działa. Ale to działo bezpośrednio gdzieś przy cmentarzu było? Tak, 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 tak. Koło parkanu zostało obstawione. Tak, a my na łąkach byli. Jak te samoloty leciały, to tam takie rosły drzewa, brzeziny, tam jeszcze tam jedna rośnie. To my koło tych, pod te drzewa i patrzymy się, nie? Te samoloty nadleciały na cmentarz, a Niemcy do nich. Nie? Jak Niemcy do nich, to oni z góry znowu. I ścielania, no to my spod tych drzew trawy położyli się i leżymy. I przyglądamy się. No, przeleciały, we trójkę przeleciały, tak, tu wokoło. I cholera na to się zwróciły i na to atakują, na cmentarz. Ale te I tam samoloty zaczęły atakować? Rzucili ze 3 bomby, No tam to tylko działo nie trafili w przeciwlotnicze. cmentarz. I jak nadleciały drugi raz, i w tę stronę leciały. I ten lewy samolot jeden już tak się zaczął kiwać i odszedł. Tak, tak. A te 2 poleciały, a on odszedł no i romnął na ziemię. Niemcy wylecieli z karabinowy styl od cmentarza tam i lecą. Przylecieli, no to samolot leży, a ten motor odleciał tak, leciał. Ale nie palił się? Palił się ten samolot, czy nie? Co? Nie palił się. Nie palił się. palił się. Nie. To się zgadza. Były to na pewno z 22, dlatego że ukazały się no, w zeszłym roku i 2 lata temu, kilka lat temu wcześniej też ukazały się zdjęcia, gdzie wyraźnie widać samolot krakowski z bazyliszkiem, czyli 22. No to my takie wodki 16 lat dawaj do tego samolotu. No lecimy tam, no poharatany ten motor odleciał, to tam to takie rozmaite rozszczepane tam i ziemię tak pokopano leży, no to znaczy. Im coś kopali, ale skąd my wiedzieli? I potrafili leżeć te lotniki przez całą jesień i przez całą zimę w zimie leżeli. Po tamtej stronie, gdzie nie było zabudowań, był 600 hektarów ziemi i tam Niemcy urządzili lotnisko polowe. Na to lotnisko dowozili zaopatrzenie dla swojej armii. W bramie tego cmentarza, gdzie wchodziliśmy, ustawiono działko przeciwlotnicze. Tam stało działo przeciwlotnicze, między drzewami schowane. I teraz nadleciały 2 samoloty polskie, nie 3, tylko 2. 2 nadleciały. Gonione przez Niemców, przez niemieckich pilotów. I już była strzelanina. Piloci niemieccy do naszych strzelali, ci się ostrzeliwali i teraz co się dalej stało?
oprócz tego, że nasz samolot już dymił, leciał tu, to dostał jeszcze z tego działka przy cmentarzu i dlatego spadł za cmentarzem, za tymi krzakami, jakieś 30 metrów w kierunku rzeki. Tam dalej jest rzeka, ale tam jest teren bagnisty, taki błotnisty. Tu upadł. Na tym cmentarzu byli pochowani piloci niby z 21 Król i Mularczyk, który się okazało w zeszłym roku, chłopcy, tu konkretnie Robert Kielek, znaleźli ten samolot i tam były tabliczki, znamy ją, że na 100% Karaś. Następnie znaleźli zdjęcia i wspomnienia właśnie pilota Obiórka, który opowiadał właśnie o zajściu, o tym wypadku. Więc na pewno nie była to załoga Mularczyk i Król. Jesteśmy w tej chwili na cmentarzu w Pławnie, gdzie znajduje się bratnia mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 roku. Wśród nich znajdują się również lotnicy tych Karasi, które tutaj spadły. No i też ten grób jest dobrym przykładem, jak zagmatwana jest historia wrześniowych naszych lotników, gdzie często nieznane są ich personalia albo są pochowani tak naprawdę w innym miejscu niż się przypuszcza. Na tym grobie jest na przykład tablica ekshumacji dwóch lotników, Króla i Mularczyka, którzy mieli być tutaj pochowani. Natomiast jak okazało się w wyniku badań przeprowadzonych w zeszłym roku w Kozach, okazało się, że ci lotnicy tak naprawdę zginęli zupełnie gdzieś indziej. W związku z tym ciała lotników, tych, którzy tutaj byli ekshumowani, no to są prawdopodobnie zupełnie inni lotnicy, o jeszcze innych personaliach niż się podejrzewa. No takie były niestety wrześniowe losy. Najbardziej prawdopodobne jest to, że tutaj byli pochowani, bo już nie są, bo są ekshumowani, lotnicy z tego Karasia numer 5. Czyli... Tu mamy właśnie zdjęcie, jak wyglądał wrak właśnie tego Karasia, który tutaj bardzo blisko tego cmentarza się rozbił. Za tym właśnie murem, w kierunku tam na rzekę Wiercica. Zakręcamy, już widzę. Dobrze, mamy wieżę wysokościową, dobrze. Tutaj zginęła, to jest Gidle, ale to jest miejscowość Niesulów. I tutaj spadła załoga plutonowego pilota Gustawa Chławiczki, podporucznika obserwatora Tadeusza Kalinowskiego i kaprala strzelca Andrzeja Ustupskiego. Ustupski zginął tutaj w tej katastrofie. On prawdopodobnie już zginął w powietrzu po pierwsze zostali oszczelani gdzieś tam na wysokości przed klasztorem, jeszcze po tamtej stronie rzeki przez Messerschmitty 109. I później dodatkowo tutaj w klasztorze jeszcze opelotka stała i przyczyniła się już, no oszczelała, samolot leciał już dosyć dużym spadem do ziemi i palił się. Dodatkowo właśnie dostali jeszcze od opelotki, która znajdowała się tutaj właśnie koło klasztoru. Samolot spadł, tak jak w tej chwili kamera tutaj patrzy, nie wiem czy nawet gdzieś tutaj pod tym, dosyć blisko tego lasu. Pomiędzy drogą, ale tak jak tutaj, dokładnie w tej chwili kamera na wprost, czyli tutaj na tych paskach lasu. To było pusto po prostu. Jest to jakaś odległość. No jesteśmy w sumie w dobrej odległości, słuchajcie, bo w dobrej odległości. To jest ten rejon, słuchajcie. To jest tutaj. To jest gdzieś tutaj. Jest takie wyraźnie widoczne w łące koryto wyschniętego jakiegoś rowu melioracyjnego czy czegoś w tym rodzaju, ale tam wody nie było, tylko było koryto. No, tam nie ma dzisiaj, też to takie powysychane jest, ja tam kiedyś chodziłem, faktycznie jest coś takiego. No jest takie koryto, proszę pana i panu mówię, że przy tym korycie w odległości patrząc, wie pan, od tego miejsca, gdzie ten samolot, tam żeśmy to miejsce znaleźli w stronę tego zabudowania, gdzie myśmy kwaterowali, to po prawej stronie tego koryta, wie pan, po prawej. Dobrze, aha. Tam żeśmy tego wyschniętego koryta. Tak. Tam żeśmy znaleźli, proszę pana, kilkanaście szczątków Karasia. Cieszy mnie to bardzo i życzę panu wszelkiego powodzenia, żeby jak najwięcej tego jeszcze, wie pan, wydobyć z ziemi, żeby jak najwięcej tej historii przywrócić z zapomnienia
No i oby tak dalej. Nie ma takiego terenu. I wyszłoby, że trójka by była tak, gdyby wiesz, odwrotnie. Znaczy ja się kiedyś zastanawiałem bardzo długo, w którą stronę ten kościół jest odwrócony tak naprawdę. Z której strony kościoła jakby to jest. Bo, czy jesteśmy od tyłu jakby, czy jesteśmy... My jesteśmy tutaj, tak jakby wiesz, on z prawego, tak, tył, prawy bok. Znaczy moim zdaniem azymut jest dobry Dobry, tutaj. Azymut jest dobry. Tutaj jeżeli chodzi o Zagórze, to był z 22 też samolot kapitana pilota Kazimierza Słowińskiego, podporucznika obserwatora Stanisława Walkowa i kaprala strzelca Stanisława Korytowskiego. I oni tutaj wszyscy zginęli dlatego, że celnie zrzucili bombę na czołg, właśnie lecąc od Pławna. No i po przeleceniu nad niemieckimi pozycjami dostali z działa 88 mm z flaka i wybudował im się silnik. Silnik spadł 800 metrów dalej, a oni spadli z samolotem, po prostu zginęli na miejscu. To jest nie jest jedna z największych, tylko prawdę mówiąc największa część z Karasia, jaką w ogóle udało mi się uzyskać. Kiedyś właśnie szukałem miejsca zestrzelenia tego Karasia i jadąc samochodem obróciłem się tutaj na ten budynek w prawo i zobaczyłem tą blachę, tam właśnie zasłonięte są takie małe drzwiczki. Od razu wiedziałem, z czym mam do czynienia. Przyszedłem właśnie do Towana Powązki i potwierdził, że jego tata przyniósł to z samolotu, który był zestrzelony tutaj nad Zagórzem. Jest to piękny element, dlatego że wyraźnie widać tutaj dwa zamki. Są piękne wszystkie nity. Jest rzeczka i tu w którymś momencie myśmy jechali przez takie krzaki, był most zbity. O, teraz mamy ten punkt, gdzie samolot spadł, dokładnie. Troszeczkę wyprostuj samolot, troszeczkę ja sobie zdjęcie zrobił. Tutaj mamy, co tu jest? Tu jest Wygoda, czyli tutaj to był pierwszy samolot zestrzelony 2 września przez Johanna Gensena. On sobie 5 września przyleciał, zrobił zdjęcie właśnie też tego samolotu i to był sierżant pilot Wojciech Uryzaj, podporucznik obserwator Rudolf Wilczak i kaperal strzelec Władysław Ścibich. Panie Antoni, niech pan zobaczy, dostaliśmy ostatnio zdjęcie od kolegi, od pana Kopańskiego z Warszawy i tutaj podpisane jest mój pierwszy samolot zestrzelony nad Polską i podpisane jest 5 września, czyli wygląda tak, jak Niemiec go zestrzelił. 5 września. Tak, ale Niemiec go zestrzelił 3 września. A może tak, no tak to było. Nie, no na pewno. A przyleciał sobie 5 września, tu widać jeszcze kawałek skrzydła Messerschmitta. No to już nie wiem, to I może było, tak? I sobie zrobił zdjęcie z góry. To może, zrobił zdjęcie, jak ją zastrzelił, to później sobie przyleciał panie, zrobić za panie, udowodnić panie, że, tak. że... On jeszcze w tym samym dniu poleciał na Bugaj i zrobił jeszcze zdjęcie drugiego samolotu, którego zestrzelił, bo tą załogę zestrzelił 2 września, a 3 września zestrzelił na Bugaju. No może. A pan tu na podwórku był, go widział, tak? Proszę? Pan tu na podwórku był, go widział? Tu tam gdzieś my tutaj gdzieś, bo to nie ten dom był, bo taki był trochę dalej, tam był dom panie stary, no i tak my siedzieli tutaj panie nad tymi, i tutaj panie z łąki my akurat przyszli z ojcem, bo to na łące wtedy siano my panie przegrabiali, no ale przyszliśmy do domu panie, tutaj, a tymczasem panie ten samolot już tam tak wirował w koło, tak wirował, nareszcie panie już skończyło się to wirowanie, a ten i wszystko leciało tu, przyleciało i bachło i skończyło się. Bo tego samolotu praktycznie tutaj najdłużej szukaliśmy. No i co prawda niedawno mi tutaj jeden pan dał namiar, gdzie to może być i mamy te zdjęcia z góry i mapy topograficzne, no ale już nie daliśmy, ja wiesz, ani finansowo, ani czasowo po prostu, żeby przejść poszukać. No, w przyszłym roku prawdopodobnie wystąpimy do konserwatora właśnie o Gidle i tu Zagórze i postaramy się ten samolot jednak tutaj zlokalizować. Tu jest taki kwadrat wykopany i to gdzieś prawdopodobnie będzie na wysokości tego kwadratu tutaj, takiego wykopanego tutaj. Z Zagórza mam taką, gość mi dał taką łyżkę, wiesz, do przesiewania, że jak zaczęliśmy rozmawiać, to on mówi, coś panu przyniosę. Mówi, ojciec mój poszedł i przyniósł ze skrzydła, wyciął kawałek, mówi, i zrobił taką łyżkę.
Donia, mam coś, co pan mi kilka lat temu dał, pamięta pan? Ile? Kilka lat temu pan mi to dał, pamięta pan? A to tak, to tam dałem. Co pan może o tym powiedzieć? No cóż ja mogę powiedzieć? No, o tym to ja mogę tyle powiedzieć, że to ojciec co zrobił szuferkę, panie, z tej blachy, żeby jak to, panie... Dwie takie piękne rzeczy. Tak. Dostałem jedno od pana Powązki z Zagórza. Tak. I drugie od pana. To są dwie najpiękniejsze rzeczy, jakie posiadam z A tych no samolotów. właśnie, no widzi pan, no akurat to się tak udało. Panie, ja tu jeszcze miałem taką jedną, panie, taką... To było takie szerokie, panie, było. Proszę pana, i tu, bo to było niby takie... Ożyska były w tym, w jednym trochę i takie było. I tu było ożysko i tu było to ożysko. I to też było aluminiowe i to było od tego samolotu jeszcze. Ale to już tak sobie pomyślałem, ale to już to się nie znajdzie, bo to już na złom to wszystko trochę poszło, jak się tam robił porządek, to długo panie było. Na Bugaju to był właśnie drugi samolot zeszczelony przez Johanna Gensena i tam była załoga właśnie plutonowy pilot Henryk Borys. On jedyny przeżył z tej załogi, wyskoczył na spadochronie, co prawda był poparzony, ale dostał się do niewoli, pójść do Wolemerga trafił. Natomiast podporucznik obserwator Czesław Podogrodzki i kapral strzelec Bolesław Leśniewski zginęli w tym samolocie. Oni zresztą już dostał tak pocztną salwę, wiesz, od Messerschmitta, że oni już w powietrzu byli prawdopodobnie martwi. Dobrze, teraz gdzie my jesteśmy, żebym ja tu zobaczył? Kościółek, szukamy drewnianego kościółka na dole. No jeszcze kawałek. Jeszcze kawałeczek, tak? Gdzie my jesteśmy? Bugaj to jest tu. Tu jest Bugaj pod nami już? Pod nami nie, to ta miejscowość. A, dobrze, jest, widzę. Okej, w porządku. O, jest. Tu jest drewniany kościółek, a my kamerę mamy dokładnie skierowaną w tym miejscu, gdzie spadł samolot. Zresztą, popatrz, tutaj przy tym kościółku leży właśnie Podogrodzki i Leśniewski, ci dwaj w lewym rogu przy takim dużym drzewie. Natomiast mamy kamerkę, tam jest taka duża zielona łąka, w połowie między tą gruszką, właśnie w jednej trzeciej, stąd teraz jak widzisz za stodołą jest taka plama, taka inny kolor, właśnie to jest tamten samolot spadł. On uderzył prawdopodobnie w tym miejscu, jak ta stodoła, odbił się i jeszcze 50 metrów przeleciał. Taki dołek był i właśnie pan opowiadał, że spadła osłona kabiny, którą Borys otworzył, żeby skoczyć, spadła właśnie na łączkę na dołku. No, byśmy mogli z Markiem jakoś ten, żebyśmy załatwili ten tutaj, las. To jest piach chyba zaznaczony, nie? Taki kropkowany. To jest las. Ale nie, las to jest jedno, takie kropki są jak cały Tomaszewski Wiodr. Może to są te wydmy. Drzewka, tutaj to może wiesz jakieś... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Minęło już od tego, tak? W 1935 roku, tam czy w latach 30 jak... Gdybyśmy wyznaczyli te odległości, to ciężko będzie na mapie, wiesz, to i tak wyjdzie nam pewien pas. Którą mamy godzinę w tej chwili? W 4:45 za 20. Sprężać, bo się za 3 godzinki będzie zmierzchać. I tu była 4-osobowa załoga, podporucznik pilot Wacław Górecki. On zresztą był ciężko ranny, poparzony był, bo do końca chciał samolot pilotować, wiesz, a prawy silnik im się praktycznie stanął i bardzo płonął. Później był podporucznik obserwator Jan Stadnicki, on chyba był kapitanem tej załogi. Kapral strzelec Władysław Kubicki lub Kublicki, no trudno mi w tej chwili powiedzieć. Znalazłem rodzinę jego w Częstochowie i nawet z nimi rozmawiałem. Fajne historie tam wyszły, ale no, muszę kiedyś jeszcze ich odwiedzić. I kapral Czesław Mackiewicz. Tu nikt nie zginął, poza tym, że właśnie Górecki był ranny, zostawiono go. Ten samolot tutaj wcześniej troszeczkę zbombardował te kolumny, 2 samoloty były i później z niskiej zachciało im się, wiesz, no niepotrzebnie zupełnie z niskiego pułapu, wiesz, atakować Niemców. No. Trzeba by zerknąć niestety na przedwojenną mapę i zobaczyć, jak był las zaznaczony. No o ile był to las. Bardzo dużo się nie zmieniło. Nie, no zobaczcie, są te dwie kępy i one są z tej strony. No po prawej stronie, te dwie kępy i one do dzisiaj rosną.
To są wszystko młode drzewa tutaj. W tym miejscu spadł tutaj, jak jest taka zielona łączka mała i taki klin, taki malutki trójkątny klin. Dokładnie tam leżał samolot. To jest taki kwadratowy laseczek. O, ten las, widzisz tutaj? I ponieważ on jeden silnik miał już zupełnie, wiesz, stanął, upalił się, oni wylądowali, uderzając po prostu centralnie w ten las, no z tym, że przeżyli. Niemcy tu mieli trochę kłopot, bo tu się dojeżdża za kolem, zanim motocykle, wiesz, od razu jak widzieli, że się pali samolot, to od razu za nim pojechali. Tam kiedyś jak byliśmy z tym panem Powązkiem, było jedno drzewo wywrócone, to całe było właśnie takie po spalonym silniku czy po czymś. Zresztą ten łoś spalił się zupełnie, wiesz. Jeden ten silnik od uderzenia w drzewa urwał się i wylądował w samym środku tego lasku, na takiej drodze. Tam w poprzek taka dróżka szła i ten Pegasus właśnie na środku drogi leżał, natomiast cały samolot się praktycznie spalił. Dobrze wygląda. Grzybek jakby od zaworu, tylko skąd te dziury? Znaczy ten pusty. Zobacz. Nie no, tu od zaworu, ale góra nie. To jest coś od... Tu jest też opis 55, tylko to już jest załoga Frąckowiak, Buzik i Bożencki. Starałem się takie historie pokazać, nie zawsze związane bezpośrednio z załogą, tylko z tym, co się na przykład dookoła działo. To akurat w tym przypadku po kraksie tego samolotu wszyscy członkowie zginęli. Jeden z właśnie z miejscowych, który najbliżej mieszkał miejsca wypadku, to są jego właśnie zabudowania, pan Bryl, poszedł i wymontował karabin maszynowy z tej maszyny z myślą o tym, że właśnie może się to polskiemu wojsku przydać, bo to wiadomo było, że w tym czasie jeszcze wszyscy myśleli, że ta wojna się może różnie potoczyć i to przyjdziemy, Niemców wygonimy z tych terenów. No niestety, ponieważ wioska była zamieszkana przez również ludność niemiecką, ktoś właśnie z tych Niemców doniósł do władz, a wiadomo, już 3-4 września Niemcy, jak wprowadzali się na te tereny, od razu mieli z góry przygotowane osoby, które będą pełnić jakieś funkcje. Także tutaj od razu ktoś z władz przyjechał z wojskowymi, z Niemcami, z Wehrmachtem i właśnie ten dowódca Wehrmachtu powiedział, że jeżeli odda ten karabin maszynowy, to zabiorą tylko jego, jeżeli nie, to ich wszystkich rozstrzelają właśnie tu pod domem, pod stodołą. No i pan Bryl po prostu nie miał wyjścia, oddał ten karabin i został zabrany gdzieś do obozu i nie wrócił już nigdy. O, ta najmniejsza, taka żółta tutaj, o, polanka i przy samych drzewach, w samym rogu praktycznie. A drugi tutaj na wprost, jak lecimy na zakręcie, już go tam widać będzie, jest pomnik. Pomnik tutaj będzie gdzieś na zakręcie, za chwileczkę będzie widać na dole. No tutaj powinien być, nie widzę go. Jest, ona wprost tutaj, przy tej kępce trawy, pomiędzy tymi dwoma, ale taki malutki, jest na zielonym, tutaj na samym rogu. Przy samej drodze jest pomnik. O, dokładnie teraz mamy kamerę na niego nastawioną. I tutaj właśnie jeden pilot zginął tylko. Dwoje się wyskoczyło na spadochronach i zdążyli się uratować. Jak się pan nazywa? Maślanka Tadeusz. Który rocznik? 1923. 16 lat miałem, jak się wojna zaczęła. Niech pan powie, jak ta bitwa samolotowa w ogóle przebiegała, jak się zaczęło to? No, jak zobaczyłem, to było bardzo wysoko i dwóch na spadochronach zjeżdżało. Takie nitki były. A trzeci się spalił, bo pewno nie miał spadochronu. Albo był ranny. Zabili go. Mogli go i zabić. No a te dwóch, jeden wylądował u Sikory Antoniego tu, a drugi koło Dykszego. No i pytali się o drogę na Kraków. A drugi był samolot na Olszynka, zginął. Pojechał tutaj nad lasem i już się palił. Ale jechał za nisko, no i chcieli zlądować na spadochronach, a się nie otworzyły.
i pozabijali się. To właśnie był plutonowy pilot Wacław Buczyłko, kapitan obserwator Stefan Alberti. Oni wyskoczyli, a strzelec niestety, podchorąży strzelec Mieczysław Mazur zginął na miejscu w samolocie. To jest ta D1, która bombardowała Oławę 2 dni wcześniej. Wie pan, to jeszcze do dziś przypominam, jaki to był, no wszędzie były strzały, ale to i w górze i na dole, no i wszędzie, panie, jeden jazgot był. To była niedziela, 3 września. Zgadza się. A ci piloci, no to zeskoczyli, bo oni zeskoczyli ze spadochronów i spadochrony to zostawili tam w takim jednym tam... U Maślanki chyba. Nie? Tam w lesie taki był budyneczek, tam śladu już nie ma po nim. No naboje to strzelały, no... Długo. Naboje to strzelały, panie, gdzieś 1,5 godziny. Te naboje strzelały, po trochu strzelały, a on się pali, no trudno mi powiedzieć, ale jak mówię, po jakichś 2 godzinach, jak my już byli, no to tylko taki swąd był jeszcze z tych ciał. Bo ciało to, jak się ludzkie pali, to jest taki specyficzny swąd ludzkiego ciała. Oni, wie pan, może pan o tyle pan dobrze pamięta, jednostka stacjonowała w Radomiu, ale to był pułk z Krakowa, więc dobrze pan zapamięta. Jak pan się nazywa w ogóle? Ja się nazywam Suszczyk Stanisław. Mam 82 lata w tej chwili. Także tutaj to, wówczas gdy się to rozgrywało, to ja miałem 9 lat. 9 lat. Tak. Wszystkie samoloty miały numery 1, 2, 5, a ten właśnie był, ponieważ był dowódcy samolotem, był oznaczony jako D1. No tu właśnie na tym zielonym pasku trawy widać grób i ten grób praktycznie był obok miejsca zestrzeleń. W cudzysłowie, ale odkryliśmy bardzo, bardzo ciekawych ludzi i bardzo ciekawą historię, która też jest miejscami nigdzie nie udokumentowana i myślę, że też szerzej nieznana, więc myślę, że super dzień, naprawdę bardzo ciekawy. W trakcie wystawy poproszę panią prezydent miasta Radomsko, Annę Milczanowską. Dziękuję serdecznie. Ja bardzo bym prosiła pana starostę Andrzeja Pluteckiego. Bardzo proszę, ponieważ wystawa jest pod honorowym patronatem starosty powiatu radomszczańskiego, pana Roberta Zakrzewskiego. Obecny jest dzisiaj pan wicestarosta. Prosiłabym, żeby te ostatnie słowa należały do pana. Proszę państwa, bardzo dziękuję wam wszystkim, tym, których tutaj Darek Solarz wymienił. Mówił, że może nie wszystkich jeszcze udało mu się w tych nerwach, ale dziękuję bardzo za serce i pasję, jaką macie. Bo gdyby nie wy, nigdy nie poznawalibyśmy tej prawdziwej historii, jaka działa się w naszej kochanej ojczyźnie i którą teraz już tyle lat po wojnie jesteśmy, właściwie jeszcze każdego dnia ktoś na nowo coś odkrywa. Proszę państwa, 1 września w 1997 roku, 15 lat temu, przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony Dniem Kombatanta. Na sali jest bardzo wielu kombatantów. Są dzieci nieżyjących kombatantów, członkowie rodzin kombatantów, jeszcze tych, którzy żyją i tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Przyjmijcie, drodzy państwo, jak najserdeczniejsze podziękowania za to, co robiliście dla naszego kraju, co robiliście dla naszej ojczyzny, bo to wy jesteście prawdziwą solą tej ziemi. I brawa dla was.
Ja również w imieniu własnym i Zarządu Powiatu Radomszczańskiego oraz Rady Powiatu Radomszczańskiego przyłączam się do tych życzeń i również życzę Wam jeszcze wielu, wielu lat życia, bo jesteście świadkami tych właśnie wydarzeń, które w 1939 roku przeżywaliście jako młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy może niejednokrotnie mieli 1 września rozpocząć naukę w szkole, a tragedia, która się wydarzyła, tragedia, która została spowodowana przez chyba najgorszy system, jaki panował w dziejach ludzkości, system faszystowski. I żeby coś takiego już nigdy, nigdy na świecie się nie wydarzyło, a dzięki Wam i Waszej pamięci możecie przekazać i temu nowemu pokoleniu młodych ludzi, którzy tego nie przeżyli, możecie powiedzieć, jak to były okrutne czasy. Więc życzę Wam, żebyście żyli jeszcze jak najdłużej w zdrowiu i Wam i Waszym rodzinom. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I cóż, pozostaje nam tutaj z Panią Prezydent otworzyć tą wystawę w hołdzie polskim lotnikom września 1939 roku. Uważamy wystawę za otwartą.